przyszła do mnie pasażerka, która nie miała pieniędzy. Przyszła do mnie z małym dzieckiem, potrzebowała dostać się pilnie do Norwegii. Cześć, jestem Adam i pracuję w Polskich Liniach Lotniczych LOT. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Anią, starszym koordynatorem operacyjnym, która na co dzień pracuje na lotnisku Chopina. Ania już nas czeka, zatem lecimy. Cześć Ania, dziękuję, że znalazłaś czas, żeby z nami się spotkać. To może na początek powiedz nam, czym się zajmujesz na co dzień i jak wygląda Twoja ścieżka zawodowa? Pewnie. Pracuję na lotnisku tutaj w Warszawie od ponad już 7 lat. Zaczęłam jako kasjer lotniczy, czyli specjalista do spraw obsługi klienta tutaj w kasie, która jest za mną. Po jakichś około 2 latach zaczęłam być koordynatorem operacyjnym naszego LOT Transfer Center. Na co dzień zajmuję się koordynacją pracy naszego całego zespołu, wszystkich kasjerów, wszystkich osób, które pracują na tranzytach. Generalnie mamy 2 tranzyty na lotnisku, transfer Schengen oraz transfer non-Schengen. Kasę główną tutaj w sektorze E oraz 2 business lounge. To może weźmiemy na taką wycieczkę po lotnisku. Jak najbardziej zapraszam na wycieczkę. Tutaj się znajduje nasza kasa główna w sektorze E na poziomie odlotów. Ona znajduje się naprzeciwko naszych check-inów, tak żeby pasażerom też było łatwiej znaleźć to miejsce. Jak sama nazwa wskazuje, głównie zajmujemy się tutaj sprzedażą biletów, jak również wszelkiego rodzaju usług dodatkowych, czy to bagaży, jakiegoś specjalnego sprzętu sportowego, zmianą rezerwacji, wymianą biletów, rozwiązywaniem kompleksowo wszystkich spraw, z którymi przychodzą do nas pasażerowie. A w jakich godzinach pracujecie? Pracujemy w systemie zmianowym od bardzo wczesnych, porannych godzin, na przykład 4:30, tak naprawdę do ostatniego pasażera i mamy 2 zmiany. Zmianę poranną i zmianę popołudniową. Rozumiem, że to nie są sztywne godziny i czasami ze względów operacyjnych pracujecie dłużej, prawda? Tak, ze względów operacyjnych bywa, że zaplanowana zmiana do 24:00 przeciąga się nawet do rana. Zawsze pracujemy do ostatniego pasażera, żeby pomóc wszystkim naszym pasażerom. A co najbardziej lubisz w tym miejscu pracy, przy kasach? Ja bardzo lubię kontakt z pasażerem przede wszystkim, bardzo lubię pomagać w każdej wymagającej sytuacji. Lubię, gdy pasażer odchodzi ode mnie z uśmiechem, no i to jest takim głównym moim założeniem, żeby po prostu pasażer był z naszej obsługi zadowolony. A masz jakieś ciekawe historie? Jest taka dość wzruszająca historia, kiedy pasażerka znajdująca się w bardzo trudnej życiowej sytuacji z małym dzieckiem na rękach przyszła tutaj do nas bez pieniędzy, a potrzebowała dostać się pilnie do Norwegii. Moja rozmowa z nią była trudna, nie wiedziałam początkowo jak jej pomóc, natomiast znalazł się pasażer, który po prostu jej ten bilet kupił. Ja też pomogłam jej potem przedostać się do strefy tranzytowej, znaleźć odpowiedni gate i samolot, także historia się finalnie skończyła bardzo dobrze. Znajdujemy się właśnie obok centrum transferowego, czyli LOT Transfer Center. Tutaj zajmujemy się obsługą pasażera, który znalazł się już tutaj w strefie tranzytowej. A czy możemy zobaczyć LOT Transfer Center od kulis, z tej drugiej strony? Pewnie, zapraszam. Tak, to właśnie tutaj mamy zmiany jako koordynator operacyjny w tym miejscu. Z tego miejsca zarządzam zespołem, z tego miejsca kontaktujemy się z centrum operacyjnym. Wszystko tutaj odbywa się z tego biurka. A co jest największym wyzwaniem w tej pracy? Tutaj trafiają do nas pasażerowie z bardzo różnymi sprawami. Od pytania, z którego gate'u odlatuje ich samolot, poprzez sprawdzenie, czy ich bagaż na pewno doleciał. No ale głównie moją pracą jest koordynowanie nieregularnościami, sytuacjami związanymi z opóźnieniem samolotu, czy to odwołaniem. Sprawdzamy, jakie są możliwe alternatywne połączenia, jakie mamy świadczenia do wydania, załatwiamy wcześniej hotele dla pasażerów, jeśli jest taka potrzeba. No i to właśnie wszystko tutaj ja koordynuję. Jak sobie radzicie w sytuacjach, kiedy pasażer nie mówi w żadnym języku, w którym Wy mówicie? Powiem Ci, że takich pasażerów jest bardzo dużo. Bardzo często mamy pasażerów, którzy mówią chociażby wyłącznie po chińsku lub węgiersku. Natomiast w dobie technologii jak najbardziej radzimy sobie tutaj z tłumaczami. Pasażer często, jak wie, że nie mówi po polsku ani po angielsku, no to przychodzi już przygotowany z tłumaczem na telefonie. Ja również nagrywam swoją część wypowiedzi na telefon, tłumaczymy sobie w ten sposób naszą rozmowę, jak również często dogadujemy się na migi albo pismem rysunkowym. Wow.
teraz pokażę Ci nasze drugie centrum transferowe, które znajduje się w strefie non-Schengen, czyli w tej strefie za kontrolą paszportową. My natomiast przejdziemy przez specjalne przejście pracownicze. Ale to stanowisko wygląda zupełnie tak samo, jak w którym byliśmy przed chwilką. Tak, jest to transfer center w strefie non-Schengen. Wiem, że ono na pierwszy rzut oka wygląda identycznie, natomiast tutaj spotykamy się z trochę innymi pasażerami, trochę inne sprawy mamy do rozwiązania. Z tego właśnie stanowiska obsługujemy pasażerów, którzy mają jakieś rejsy dalekodystansowe, transatlantyckie albo na przykład do Azji. I w tym miejscu pracujesz zarówno jako koordynator, jak i kasjer, tak? Pracuję jako kasjer tutaj na frontline, natomiast jeśli chodzi o stanowiska koordynatora operacyjnego, to tutaj na tym transferze mamy to stanowisko obsadzone tylko w sezonie wysokim, czyli latem. Teraz, słuchaj, znajdujemy się przy naszym biznes lounge'u Mazurek, czyli lounge'u znajdującym się w strefie non-Schengen. Dlaczego nas tutaj zabrałaś? Tutaj również pracuję, zajmuję się pracą na recepcji, czyli wpuszczam pasażerów do lounge'u. A jeżeli chodzi o Twój system pracy, pracujesz przez cały tydzień w biznes lounge'u, a z kolei w innym tygodniu pracujesz na kasach, czy jak to wygląda? Nie, codziennie mam zmianę gdzie indziej. Grafik mamy rozpisany w taki sposób, że pojawia się on na cały miesiąc. Wtedy wiem, że danego dnia mam zmianę raz na tranzycie non-Schengen, raz zmianę jako koordynator w kasie głównej, czy chociażby w lounge'u. Natomiast codziennie jest to inne stanowisko pracy, co tym bardziej jest ciekawe w mojej pracy, że nie ma nudy. Codziennie tak naprawdę zajmuję się czym innym, spotykam innych pasażerów i czym innym się zajmuję. Teraz znajdujemy się w naszym drugim saloniku biznesowym, czyli Business Lounge Polones, który znajduje się w strefie Schengen. No i tutaj również czasem pracuję na recepcji. Aniu, i na sam koniec powiedz nam, co najbardziej lubisz w swojej pracy. No ja w swojej pracy najbardziej cenię to, że przede wszystkim nigdy nie ma nudy, każdy dzień jest inny, każdego dnia pracuję tak naprawdę w trochę innym zespole, no bo też tak jest ułożony nasz grafik, na tym polega specyfika mojej pracy. W dziale mamy prawie 80 osób, w związku z tym no też ten zespół jest różnorodny, codziennie spotykam innych pasażerów, no i pracuję również w aż 5 różnych miejscach, które Ci pokazałam. Aniu, zostaje mi tylko podziękować Ci za tak super wycieczkę po lotnisku z zupełnie innej perspektywy. Życzę Ci wszystkiego co najlepsze. Dzięki. Jeżeli podobał Ci się nasz film, koniecznie skomentuj i zostaw lajka. I subka też!